Wróciliśmy do pana Jerzego, bo to, co ostatnio nam się udało pokazać, to nie jest jeszcze wszystko, ale w międzyczasie, kiedy nas tu nie było, trafił się nowy eksponat u pana Jerzego, więc pan Jerzy jest bardzo dumny, bo jest to eksponat, którego nie znajdziecie chyba w żadnym nawet muzeum w Polsce. Nie, jest muzeum. Jest w jednym? Tak, jest muzeum secesji w Płocku, identyczny gramofon. No klasyczny, no każdy kolekcjoner gramofonu chce taki eksponat mieć w swojej kolekcji. Jak coś ma się trafić kolekcjonerowi, to się trafi. Wcześniej czy później. No, to jest Klingsor. Charakteryzuje się tym, że gramofon posiada struny przed tubą, tuba jest wewnętrzna. Te struny miały za zadanie wpadać w rezonans przy odtwarzaniu płyty. To oczywiście nie działało, ale no, reklama i po prostu no, estetyka zrobiły swoje i gramofon jest bardzo poszukiwany. I mi się też również trafił, bo no, Długo pan szukał go? nie szukałem go w ogóle, to trafił się po prostu dlatego, że był na OLX-ie, pojechałem, kupiłem, z Niemiec został przywieziony. Po prostu no, jak coś ma trafić, ja mówię, jak coś ma się trafić kolekcjonerowi, to się trafi. Wcześniej czy później. No, takie są prawa natury. No i... Ja też tak uważam, jak poluję na płyty winylowe, że wiem, że jak nie dziś, to za pół roku, za 2 lata, za półtora roku. Tak, nie ma co na siłę po prostu szukać. Nie ma co przepłacać. Tak, także co ma być, to będzie. No to teraz przechodzimy już do konkretnego odcinka. Dlaczego się dziś spotkaliśmy z panem Jerzym? Bo pokażemy wam historię nośników z kolekcji pana Jerzego. Będą tu takie eksponaty zaskakujące. Znaczy, nie wiem, czy zaskakujące, no ale... Pan jak zawsze skromny. Zobaczymy po prostu, no bo to jest tak trochę o historii zapisu dźwiękowego. Po prostu ludzie zawsze chcieli zapisywać ten dźwięk od samego... No, odkąd tylko zaczęli myśleć w ogóle, że coś takiego może istnieć. I no, od 1877 roku już właściwie to zostało zrealizowane, czyli po prostu od wynalezienia fonografu. Ten pierwszy zapis dźwiękowy, fonograficzny, sobie może nie wszyscy zdają sprawę, że to nie były wosk, nie były tylko po prostu na cynfolii, czyli na folii cynowej, cynkowej czy cynowej, był nagrywany dźwięk. No w tej chwili robią ludzie repliki tego urządzenia. No ja jeszcze nie zrobiłem, ale cały czas się przymierzam, może jeszcze mi czasu starczy, że kiedyś zrobię. I od tego okresu zaczął się tak jakby era, gdzie ludzie chcieli zapisywać dźwięk i chcieli po prostu odtwarzać. Czasami to była muzyka, czasami to były po prostu tylko słowa. I pierwsze fonografy, które po prostu były sprzedawane, posiadały również takie urządzenie. To się nazywa rekorder, czyli urządzenie, które służyło do wycinania ścieżki dźwiękowej na wałku. Do takich nagrań nadawały się specjalne wałki woskowe. One były jasne, nie czarne, tak jak ten, tylko były takie właśnie jasne wałki. To jest wałki do nagrywania. Te wałki były dużo cichsze niż wałki produkowane seryjnie przez profesjonalne po prostu i służyły do tak jakby domowego nagrywania. Tu jest taki wałek nagrany, podejrzewam, że 125 lat temu, może 4 albo 3. No i możemy, na pewno będzie ciszej grało, bo po prostu te nagrania są cichsze. Spróbuję to opuścić, po prostu, nie wiem, czy mi się uda, jak to wyjdzie, bo po prostu tak Tak, przesuwamy sobie na początek, uruchamiamy urządzenie.
No, zaczyna działać, rozpędza się. Opuszczamy teraz no widzę, że opór jest materii. Po prostu no i urządzenie ma 100 lat ponad i wałek również ma ponad 100 lat. Ale takie były początki. Takie były początki, tak nagrywano po prostu no, w 1900 roku do tam, no, 5, 8, 10. W 1912 roku już zaczęto produkować dyktafony. To jest dyktafon z 1912 roku, parlograf, marki Parlograf. Ja go tutaj otworzę i nie wiem, czy będzie widać. To jest silnik elektryczny. I silnik elektryczny, który szczotkowy, komutatorowy i jako szczotki w tej chwili są węglowe. Tu są, tak widać, że te szczotki to są jak szczotki po prostu. To jest taka miotełka z drutu jakiegoś mosiężnego czy miedzianego. I mimo, że to już ma no, 100 ileś tam lat i jest bardzo zwulkanizowany, bo ta guma jest zwulkanizowana. Ja nie będę znaczy uruchomię go, spróbuję go uruchomić, ale tylko pod względem elektrycznym, żeby pokazać, jak silnik działa. Ale normalnie to było tak, że tutaj była gruszka gumowa, którą się włączało po prostu mieszek i przez naciśnięcie się uruchamiało lub zatrzymywało urządzenie. Także to jest takie, o, nie wiem, jak coś wybuchnie, to po prostu wiecie, bo to jest tak. A jeszcze w szereg z tą z silnikiem jest żarówka, ponieważ były różne napięcia i napięcie 110 V, żeby szło na silnik, musiało być dzielnika napięcia i po prostu w szereg jest żarówka, która no, dzieli te 220 czy 230, tak jak w tej chwili na połowę i to jest, silnik pracuje, słychać, trochę głośno, ale tego, no może mnie nie porazi, zobaczymy, spróbuję go zamknąć i tak się włączało, tylko że to było też gruszką albo ręcznie i po prostu nagrywało się, były dwie głowice, znaczy takie jakby głowica nagrywająca i znaczy może nie głowica, bo głowica była jedna, tylko miała tak jakby dwa sztyfty, jedno do odtwarzania, drugie do nagrywania. I to jest, wyłączę, żeby nie hałasował, to jest 1912 rok. Elektryczne już urządzenie. No po prostu no, takie były początki tego. Wałek już jest dłuższy. Wałek jest dłuższy. No, widać właśnie, że jest. Ten wałek, takie wałki były używane również potem w innych nośnikach, to przejdziemy jeszcze za chwilę do nagrywarek wałkowych amerykańskich, bo to jest europejskie urządzenie. Ja muszę dopytać, jak to się znalazło u pana w kolekcji? Ja to kupiłem, Przypadek? tak, przypadkiem kiedyś to kupiłem na kole, no podejrzewam, że ze 30 lat temu. To widziałem coś takiego w Muzeum Techniki dawnym jeszcze, po prostu gdzieś tego i no, kojarzyłem, co to jest po prostu i od razu no, kupiłem. A sprzedający był świadom? Tak, myślę, że sobie przynajmniej trochę zdawał sprawę, co to jest. Może nie do końca wiedział, z jakich lat to pochodzi, bo no, każdemu się kojarzy, że ten elektryczność to jest okres późniejszy. No, na zachodzie to jednak już początek wieku elektryczne urządzenia również były.
U nas to dopiero po wojnie robiono tak naprawdę elektryczną. U nas radioodbiorniki to jeszcze dużo długo po wojnie były również lampowe produkowane, znaczy bateryjne. I już teraz, żeby tak jakby chronologicznie iść dalej, to przejdziemy do amerykańskich nagrywarek. Może tutaj, nie wiem czy będzie widać, tu są dwie amerykańskie nagrywarki Edifony i to jest nagrywarka późniejsza, może tak nie po kolei zacznę, ale to jest nagrywarka późniejsza i lata 40 to są, 35, 40, może nawet troszeczkę później. I dowcib polegał na tym, że po prostu Edison, który no, filmował to i po prostu to w jego firmach powstawało, używał kryształu jako mikrofonów i jako odtwarzaczy, jako głośników po prostu. I te kryształki się rozsypały, bo to jest jakaś tam rodzaj, tak jak wkładki te kryształowe w bambinach czy coś po prostu się rozpadają. I tak samo z tym. No i urządzenie jest sprawne pod względem elektrycznym, ale niestety nie działa, bo po prostu kryształki. Bo nie ma głośnika i nie ma, rozsypało się. Często takie urządzenia można spotkać jeszcze w filmach. Tak. Gdzieś tam są widoczne w starym kinie. Czasami są. To jest tego samego typu urządzenie, z tym, że to jest urządzenie już mechaniczne typowo. Czyli po prostu napęd jest elektryczny. Tak jakby możemy go uruchomić, możecie spróbować sobie nagrać, jak chcecie coś, i to jest urządzenie, które jest, widać wąż akustyczny, do którego się mówi tutaj i tak jak w tym poprzednim urządzeniu, tak samo i tutaj są dwa sztyfty. Jeden do odtwarzania, drugi do nagrywania. W zależności od tego, jak się ustawi, to można nagrywać, a potem można odtwarzać. Bardzo prosty mechanizm. Tak, bardzo prosty mechanizm. I no, tu jest jeszcze przycisk, który włącza i wyłącza po prostu napęd, także że silnik chodzi cały czas, ale sprzęgło się w momencie tego załączania się włącza. To już jest wałek jest taki sam również. No też długi. Długi wałek i to jest oryginalne? Tak. To przypomina trochę wąż od wanny, tak, nie? to przypomina wąż od prysznica. Tak, do wanny, tak, przepraszam. ale to jest identyczne. To jest coś. Zauważyłeś, Maciek, nie? Że wygląda jak... Taki jest po prostu, no to jest dźwięk, żeby był przenoszony, to musi być jakaś rura, tak jak na statkach dawnych, po prostu między pokładami. I to chyba by było wszystko o... A to wcześniejsze urządzenie, myśli pan, że na przykład było na Titanicu? Mogło być. Mogło być na Titanicu, dlatego że gdzieś tam po prostu te nowinki techniczne były stosowane. Także wszystkie te tak jakby rejestratory dźwięku służyły jako dyktafony, może tak, że to były reklamowane, że można napisać do kogoś, zamiast napisać list, to po prostu nagrać list i wysłać. Jak kartka dźwiękowa. Tak jak kartka dźwiękowa, szczególnie to było potem tak jakby widoczne w tych późniejszych nagrywarkach płytowych, jeszcze do nich dojdziemy, gdzie po prostu można było sobie zaadresować, nakleić znaczek i wysłać taką po prostu pocztówkę, taką pocztówkę dźwiękową. Teraz chciałem powiedzieć o takich nagraniach, które są tylko nagrywaniami dźwiękowymi i nagrywaniami nie fortepian, właściwie fortepian albo pianino, które nagrywanie polegało na tym, że artysta
No jest nawet napisane piano. Tak, artysta grając, tak jakby naznaczał, czy dyktował, czy siłę dźwięku i klawisze, które naciskał. I to tak jakby jest komputerowy zapis na taśmie perforowanej jego gry. Potem były specjalne urządzenia, które były albo pianole, tak zwane pianole, które miały już wbudowane urządzenie pneumatyczne, które tak jakby powietrze przez te otwory przechodziło i uruchamiało klawisze. No, czasami to widać na westernach, jak po prostu pianista odchodzi od pianina, a ono gra dalej. I to są również nagrania autorskie. I tu jest akurat jeszcze hymn polski, znaczy nie hymn, Mazurek Dąbrowskiego. Zobaczcie. To jest Mazurek Dąbrowskiego. I tu jest tempo, jak on się ustawiało na pianinie. To mógł być pianola, mogła być przystawka do pianina również, taka pianolowa. To jest 25 rok. Tak, i często jeszcze właśnie obok, bo to się przesuwało tak jakby w okienku, jest również tekst. Panie Jerzy, takie rzeczy nie leżą na śmietniku. Nie, takie rzeczy się po prostu trzeba szukać. Trzeba szukać i to jest akurat takie nagranie popularne i nawet nie ma autora tutaj, kto to jest, tylko po prostu kto produkował ten taśmę pianolową, ale artyści uznani firmowali. Ach, czyli to już jakby z wytwórni było. Swoje po prostu, że to jest zapis gry Paderewski. Jana Paderewskiego, Rapsodia węgierska. Kawał historii. I to jest właśnie również nośnik dźwięku. Jako ciekawostka. Jako ciekawostka. W tej chwili brakuje urządzeń do odtwarzania tego typu nośników. Można to zrobić skanując po prostu ten pergamin. Specjalne urządzenie, znaczy specjalny program komputerowy przetworzy to na dźwięki. Brakuje mi w tej chwili jeszcze takiego urządzenia, które by to mógł odtwarzać w czasie rzeczywistym. No myślę, że to jest do zrobienia, dlatego że no, jakieś tam czujniki, przypuśćmy fotoelektryczne, czy no, z wierzchu, żeby to było oświetlane, a pod spodem każdy dźwięk miał swoją, no, tak jakby szedł na przekaźnik na dany ton, to jest do zrobienia. Z tym, że no to trzeba po prostu zaprojektować i zrobić. Myślę, że pan to zrobi. Nie, myślę, że nie wiem, bo ja mam tyle projektów różnych, a no nie... czasu brakuje. Żebyście nie myśleli, że to tylko są 2 gadżety z polonikami, bo pan Jerzy ma całą szafkę. Pokażemy? No nie wiem, czy możemy pokazywać, no bo to jest... No ja wiem, że to pana skarby, Nie, no skarby, ale widzowie są ciekawi. Po prostu tu jest cała... Zobaczcie, żadne muzeum w Polsce tego nie ma. Cała szafka jest poloników, czyli takich wałków pianolowych z utworami polskimi. No właśnie widzę, że oberek z dupli, Tak, bo to okietka. były różne, no tak jak wszystko po prostu. To, co się sprzedawało, było produkowane, a że ludzie w Ameryce po prostu no, pragnęli tej ludowości, tej polszczyzny takiej. Tęsknili za krajem. Tęsknili za tą właśnie. To dlatego są oberki, polki, walce. Także To, co było popularne, to, co pamiętali, to, co chcieli usłyszeć.
I to są, trzeba pamiętać, że to są również nośniki dźwięku. Także, że no też Niebywałe. Dźwięk trochę- zapisany na papierze. Tak, dźwięk zapisany na papierze. Nie mowa, ale dźwięk po prostu fortepianu czy pianina. No teraz chciałem przejść do nagrywarek płytowych, bo płytę, no jak płyta wygląda, każdy wie. No większość wie. Większość wie. Te nagrywarki płytowe, może zacznę od tej, bo to tak akurat pod ręką tutaj jest. To jest nagrywarka dwustronna. Na takich płytach się nagrywało i to jest bardzo ciekawa ciekawe urządzenie, dlatego że to urządzenie w jednym miejscu jest głowica nagrywająca, a przesuwa się płyta wraz z silnikiem. Także po prostu ona jest nagrywana od wewnątrz. O, tutaj się zaczyna i potem ona się przesuwa w ten sposób, że jest nagrywania do zewnątrz. Czyli, i co jest ciekawe, prędkość liniowa jest stała, a zmienia się prędkość obrotowa. Ach. I tą płytę nie można odtworzyć niestety na zwykłym gramofonie. Ale no, to jest, Edison miał takiego po prostu hopla i... Trzeba mieć specjalne urządzenie. Tak, to na tym się dało tworzyć, bo to było... Bo to jest... Do odtwarzania, to jest do nagrywania i do odtwarzania. Tak, listen to jest record. urządzenie po prostu pełnofunkcyjne, także ten... I to które są lata, panie Jerzy? Teraz panu powiem dokładnie, bo gdzieś mam ściągę, już Dobrze. wszystkich lat nie pamiętam. Audograf, tak? To jest 1940 do 50 rok. A, czyli II wojna światowa. Czyli to jest II wojna światowa i to jest urządzenie dosyć późne. Dlatego, że jako nagrywarki mamy wcześniejsze, bo na przykład ten, który już w tamtym programie, który nagrywaliście, było pokazywane, to jest ten kosmograf, gdzie to jest 35 rok. I 35 rok jest tak, że również, może ja tego włączę, no bo jak już jest po prostu taka możliwość, żeby można było podłączyć to go zobaczymy, jak działa. Maciek operator ma pseudonim artystyczny Kosmo. Maciek, Tak. zbliż i czy ty nie będziesz miał prawa do tego? Może to ktoś z rodziny zrobił twojej. Możliwe, no. Chciałbym. Podejrzewam, że nie, dlatego że... Dlaczego to nie gra? Dlaczego to nie... Teraz motor włączyć. Widzicie? O, działa. Ruszyło. No to tak z tymi urządzeniami to właśnie jest. I no może opowiem coś o tym. To jest urządzenie z 1935 roku. Do nagrywania tych po prostu płyty były celuloidowe. Tu mam takie nośniki. One się rozsypały już, jak widać. Po prostu pod wpływem lat uległy degradacji. One są wsuwane tutaj po prostu w taką szczelinę. To jest wciskane, żeby się nie obracało. Dlatego, że po prostu przy nagrywaniu, gdzie jest rowek wycinany, musi być ta płyta unieruchomiona. I tu jest założona ta płyta. Jeżeli macie chęć coś nagrać, to proszę bardzo. No coś spróbujemy. Nie wiem, tylko że to jest tak. Jest problem właśnie z nośnikami, dlatego że to ma 90 lat, tak? Ten celuloid. On po prostu już nie ma takiej elastyczności, takiej twardości, takiego, zmieniał swoje właściwości fizyczne. I to jest tak, do góry się włącza nagrywanie, tak? Dobrze, patrzę, dobrze. Czy do dołu? No może
sprawdzę. Żeby... To jest niemiecki. Tak, to jest niemiecki. Czyli to było produkowane w latach III Rzeszy. 35 rok. 35 rok. To jest patent z 35 roku. Okay. Patent 37 roku na rynek amerykański już zawiera głowicę elektryczną. To jest patent z 37 roku. I tu jest po prostu rysik. I ja zawsze myślałem, że rysik, dlatego że to po prostu jest od rysika, który rysuje płytę. No to jest nazwisko wynalazcy. Czyli polskie nazwisko brzmiące, polsko brzmiące. Wielu Polaków gdzieś tam na obczyźnie się zapisało. Nie wiem, czy akurat tu jest taka Dobrze, i teraz tak, nagrywanie. Dobrze, do dołu nagrywanie jest. I tu jest jeszcze taka fajna blokada, żeby przypadkiem nie nagrać, jeżeli ktoś już jest płyta nagrana, to jest taka blokada, która nie pozwoli dalej tak jakby opuścić tego. Można sobie zablokować. To tak jak w kasetach były późniejszych, że coś tam się wyłamywało albo nie wyłamywało. Tak. To VHS-y, magnetofonowe taśmy. Tak, i to jest po prostu... I to jest do nagrywania. I nie wiem, możemy sobie to włączone. No i teraz można krzyczeć do tego, może... Muszę coś wcisnąć? Nie. Nie. To po prostu trzeba coś tam krzyknąć, żeby coś było słychać, bo tak to... Mam nadzieję, że ktoś zobaczy ten odcinek za 100 lat i będzie zaskoczony kolekcją pana Jerzego. Więc subskrybujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dobrze, no i teraz tak. I wracamy teraz z powrotem do wyjścia i to się robi taki anielski włos. To przy wszystkich tego rodzaju no niestety niewiele słychać. Ale próbę podjęliśmy. No niestety brakuje nam nośnika odpowiedniego, który by... Coś tam słychać delikatnie, ale jest niewyraźnie. No niestety, przykro mi. Próby wcześniejszej nie robiłem, po prostu... Wszystko na żywo mamy, także to jest takie urządzenie, które działało 90 lat temu. A tu jest nawet patent Rysik. Tak, patent Rysik. Nagrywało się w dwóch prędkościach, 78 i 33 obroty. No i co tam więcej? No i to wszystko. Tu można było zaznaczyć jeszcze, po prostu gdzieś tam przechodziło takie taśmy, kawałek papieru się wkładało i można było zaznaczyć sobie, w którym miejscu jest jakie nagranie. Po prostu... Bo taka tracklista. Tak, bo to głównie było jako dyktafon. I tak jakby jeszcze z mechanicznych urządzeń, które już w tamtym odcinku omawialiśmy, to jeszcze jest właśnie z lat późniejszych nagrywarka pocztówek dźwiękowych, a jeszcze wcześniej również nagrywarka amerykańska, też płyt takich Edison. Diamond Disc. To jest wszystko nagrywane, co nagrywarki mechaniczne. Czyli po prostu jest wyciskany robek albo wycinany robek. Przeważnie w amerykańskich Edisonach to był on wyciskany, dlatego że był zapis głębny i
i po prostu łatwiej było wycisnąć niż po prostu usunąć potem ten anielski włos, który się robił. Zbiera się tam. Tak, który się no specjalnie przed wojną, znaczy nie nawet nie przed wojną, tylko po wojnie, już jak nagrywali te płyty właśnie czy pocztówki, czy tak zwane decelity, to był specjalny odciąg, który to zabierał tak jakby te okruchy, czy Ten brud taki. ten brud, tak, który ten. I tego samego typu urządzenie, co tam widzieliśmy, to na chwilę wezmę, To nie są sztućce. to jest, Wygląda jak walizka ze to sztućcami. jest to samo urządzenie, co tam, na podobne płyty, czyli na takie. Trochę wygląda jak urządzenie szpiegowskie w tej walizce. No, Jak Jamesa Bonda. Jamesa Bonda. Te urządzenie również Nie uważasz, Maciek, że spokojnie by mogło grać w Bondzie? No w ogóle wygląda właśnie taki sprzęt szpiegowski, nie? Tak. to ponieważ to są urządzenia na 110? 110 V, ja muszę niestety wziąć przejściówkę taką, która Dobrze. mi obniży napięcie, a Zobacz ponieważ sobie graficzka. Też chyba zabytkowa. Kobi, chińska. no tak prostoni. O, i spróbujemy to włączyć. No a co jest? Dobra, Poszło. poszło. Słychać. I teraz Taki dźwięk przypominający dźwięk świetlówek. Tak, w szkole jak bo się to- gdzieś tam się zaświeciły. no co jest? No i teraz ja nie wiem, czy pracuje, czy nie pracuje. Raz, dwa, trzy. No. No nie wiem, chyba nic nie jest nagrane. A tam obok. No zobaczymy. Czy płyty nie ma? Nie ma płyty. Nie ma płyty. No nie ma płyty, no No właśnie. Ale zaraz będzie. raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No nie wiem, czy to w ogóle działa, bo to... O, coś było. Nie wiem. Może jak chcecie po prostu spróbować, no nie wiem, czy to jest sens w ogóle, ale może tak spróbować włączyć drugą płytę. To też specjalne płyty. Tak, tak, to są płyty, A czy oni jeszcze je produkują? nie, ale można dostać na eBayu, można dostać te płyty. I teraz tak. Czy mi to wraca? A, bo to jest obroty, ok. Czyli tak. To jest do cofania.
Okej, spróbujemy. To nic nie chodzi. Teraz słychać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery. I podejrzewam, że no niestety nie będzie pokazu. Nie wiem dlaczego. Że płyty nie tego. No, urządzenie też już ma swoje lata. Ma swoje lata, ale tak, tu jest ok. Tu się robi, tak, to może po prostu na płycie jeszcze nie było. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery. Idzie to czy nie? No niby się przesuwa trochę, nie? Czy mi się wydaje? Coś tam ruszyło. No teraz zobaczymy, tak. Cofniemy. No nie chcę nagrywać. Nie chcę. No odmówił nam posłuszeństwa. Odmówił nam posłuszeństwa. No ale kurczę, ciekawy jestem. Coś tam się zapisało, ale Rowek jest. A też trafić w to, żeby to odpaliło, no to... ten rowek. To jest tego. W każdym razie to jest płyta wyciskana i płyta dwustronna jest również. Także ten rowek jest minimalny, tak jakby pod... no. Aha, czyli on generalnie tylko z jednej strony można zapisywać i odwrócić na drugą i z drugiej, tak? Tak, dwustronnie można zapisywać. On jest prawie niewyczuwalny pod palcem. Paznokcie można go lekko wyczuć, ale Tak. ale nie, no. No niestety te urządzenia i te nośniki mają to do siebie, że się starzeją po prostu i no bardzo ciężko jest no, cokolwiek nagrać, także że no, próbę podjęliśmy, ale nie udało się. Wybaczcie. Ale Tak. no, tak Kiedyś było. tam ludzie siedzieli i nagrywali dziennie po ileś godzin, Tak. a teraz my tylko raz na 100 lat. No to było używane ostatnio, no, podejrzewam, że 20 lat temu, 25, także że no, poza tym, tak jak samo widać, nie jest zużyte urządzenie. Walizka jest Jak nowa. w dobrym stanie. Ja myślałem, że to sztućce będą jakieś. Nie, to nie są sztućce. I teraz może przejdziemy do nośników magnetycznych, bo tak jakby zapis mechaniczny na płycie tak jakby no, wygenerował czy zrobił taką reklamę, że zaczęto nagrywać również na płytach zapis magnetyczny. Może włączymy w razie dźwięk, żeby nie pożyczało. Dobrze, już. O, Już. O, głośne urządzenie. Tak, to jest dosyć głośne. I takimi nośnikami, które zapisywały właśnie na płytach magnetycznych, to jest może tamte urządzenie, no właściwie to są z jednakowego okresu. To jest urządzenie niemieckie, gdzie płyta jest powlekana no, jakimś znaczy magnetycznym no nie wiem, substancją jakąś magnetyczną, tak jak taśma magnetyczna w magnetofonach po prostu. I tutaj jest też taka głowica nagrywająca w środku i
to było do nagrywania właśnie jako dyktafony. Do tego akurat mi brakuje jeszcze osprzętu, czyli mikrofonu, i brakuje również tak jakby jeszcze takiego startera, który był w pedale w nodze, gdzie się po Jak prostu... w maszynach do szycia. Tak, jak w maszynach do szycia, gdzie się po prostu uruchamiało lub zatrzymywało się dane urządzenie. Czyli to było tak jakby odwrotność tamtego, tak, poprzedniego. Czyli bo tutaj płytę nakładaliśmy, taką jak ta, Tak. i na niej było nagrywane, a tutaj już jest jakby płyta i ten preparat to jakby wytaczał, tak? Nie, Czy nie było tu jest rowek, już jest wytoczony. Wytoczony. No tak. Ale chodzi o namagnesowanie tego, po prostu to jest magnetyczne. Czyli to jest jakby trochę taka odwrotność tej płyty, bo tutaj był grawerowany jakby, Tak. a tutaj jest jakby nakładane. Jakby, tak. Nie nakładane. Nie? Jest po prostu tak jakby taśma, to jest tak jakby taśma magnetofonowa. Tofonowa. Zostało na tym powierzchni, ten rowek został namagnesowany różnie, w zależności od dźwięku, i po prostu jest zapis magnetyczny, tak identyczny jak na taśmie magnetofonowej. Zrobiliśmy krok do przodu w technologii. Dokładnie Nie, to jest samo, no. tylko że na nośniku magnetycznym. Ale jakie to było nieporęczne. No było nieporęczne, były również takie Noś to ze urządzenia, sobą. które... Nagraj parę zdań i daj. A to nie jest ten Walkman winylowy? Nie, to nie jest przenośny. To nie jest winylowy, bo to jest po prostu jest zapis magnetyczny. Na plecach się nosiły. Tak, i Słuchawki. O, tu. tu jest takie same urządzenie, tylko że już na płyty też po prostu magnetyczne, ale już nie sztywne, nie na kartonie, tylko po prostu elastyczne. I to się również nagrywało. To jest ta nagrywarka taka, Telefunkena. I one były po prostu tak jakby bardziej przydatne do wysyłania, gdzieś do Jako pocztówki do dźwiękowe. przesuwania. Ale się Tak. zacząć. Aha. Trochę też przypomina Jak pocztówkę magnetofonową. Tak, to tak No jak i taśma- pocztówkę przypomina dźwiękową. Trochę pocztówkę dźwiękową trochę przypomina. A teraz tego taśma była zrobiona też jakby tak delikatnie. Tak. To jest trochę grubsze pewno, bo to po prostu musi Tak, być nosić. sztywniejsze. Jeszcze teraz wracając jeszcze do tego zapisu magnetycznego, to jeszcze chciałem pokazać, że również w Polsce produkowano taśmy magnetyczne przez wytwórnie prywatne. To jest taśma wyprodukowana w 1958 roku. To Tak? nie było nacjonalizacji na tą firmę? Było, ale prywatni robili również, to kiedyś kupiłem razem z przystawką, robioną przez rzemiosło do gramofonów elektrycznych, które przerabiały gramofon elektryczny na magnetofon. Takie coś było również w Niemczech popularne, ale u nas również tak jakby ta prywatna twórczość robiła, i to jest taśma magnetofonowa, I władza na to. spółdzielnia. Nie, dlatego że Elektrotechnika, spółdzielnia elektrotechnika, pracy. właśnie, tak, spółdzielnia pracy, dlatego że... Myślałem, że to ktoś prywatny. Tak, ale to po prostu spółdzielczość to było coś społecznego. Tak. I to nie było prywatna wytwórnia, tak jak... Było tak pozwolenie jest, państwa tak, na to. Państwa po prostu spółdzielnie mogły działać, bo to jest tak jakby wspólne dobro. Taki najlepszy przykład są spółdzielnie mleczarskie do dziś. Tak, spółdzielnie mleczarskie, różnie to było. Tam wtedy były cechu, rzemiosła. Tak. I to jest taka właśnie niuans, że też również... Bo zazwyczaj mamy stilony popularne. Tak. I teraz przejdę do zapisu magnetycznego, ale na drutach.
Czyli po prostu Druty to mi się tylko kojarzą, to, co tutaj z podstawówką. to, co tu widzimy, jak nas zmęczono robić na drutach, dobrze. na pracy technice. dobrze, bo tak, no jeszcze to ominęliśmy, ale to Wrócimy do tego. wrócimy. To jest po prostu drutofon, czyli urządzenie z około 40, między 40 a 45 rokiem. Czyli w trakcie wojny powstał. Tak, to jest szwedzkie urządzenie i gdzieś już stosowano zapis magnetyczny właśnie. Nie wiem, czy to jest... Ale chyba musiał być przeznaczony na anglojęzyczne rynki, bo wszystko ma, panie Jerzy, po angielsku tutaj tak, pisane. tak, bo bo nawet ma znaczy jest tak, względem jest agafonem albo agafon, jest w dwóch językach. Aha. Także, Anglojęzyczny i szwedzki. Tak, i szwedzki jest. I to jest coś takiego, co no mogę wam zaprezentować, może zadziała w końcu coś w tym domu. Ten mechanizm dlaczego się tak podnosi i opuszcza? To? Dlatego, żeby taśma, znaczy nie taśma, ale drut, żeby był nawijany równo. Okej. Taki wałek to jest też, forma wałka? To jest coś takiego. To się porusza do góry na dół. Tu w środku jest głowica odtwarzająca. Okej. Tutaj taki, nie wiem czy go nie widać go, ale tu jest drut bardzo cienki, który po prostu sobie no, zostaje odczytany przez tą głowicę. Ta głowica jest obciążona właśnie tym z wierzchu, żeby ten drut był dociskany i po prostu O, mikrofon. to mikrofon. Chcecie coś nagrać? Proszę bardzo, może się w końcu uda. I teraz trzeba wcisnąć mikrofon i dopiero mówić. W tym momencie subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dobrze, to teraz Nasza regułka. zrobimy tak. Ja to cofnę, słuchajcie, dlatego że niestety nie ma rewersu, bo rewers się zepsuł i nie cofa mi do... Ale można ręcznie. Można ręcznie cofnąć i... Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Jak w radiu przedwojennym Tak zabrzmiało. jak w radiu przedwojennym. Chcecie jeszcze raz posłuchać? Jeszcze raz. Można też mikrofon, to będą widzowie bliżej tego mikrofonu, to będą widzowie lepiej słyszeli. Ale to z mikrofonu to jest stąd idzie. Tak? Myślałem, że... Dobra, myślałem, że Nie, to jest... tutaj jest... Nagrywanie. Tu jest tylko nagrywanie. A tu jest głośnik. Tu jest Tu jest nagrywanie, głośnik, tu jest okej. głośnik i tu jest po prostu, ja tylko tym mogę uruchomić. Okej. Bo mogę, jak to wyjmę, to no, będzie szłoby tego, a to jest po prostu do zdalnego sterowania. O. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. A to nie ja już nie mam takiego głosu Nie, bo to, jest, ładnego. to ja wcześniej nagrywałem, próbę mikrofonu robiłem, po prostu nagrywałem z tamtego gramofonu, dlatego ten dźwięk nie jest taki, jaki jest po A ja prostu. myślałem, że to są jakieś nagrania i my sobie teraz nagrywamy te... Na tych nagraniach ja też się tak spojrzałem na ciebie, ty masz oczy takie wielkie. No, co ty chodzi? Nie, A tu jakaś polonika skasowana. Tu jest nagrywanie, tu by oryginalnie nagrane jest jakaś msza, po prostu, no nie wiem, jakieś kazanie po niemiecku, także no nic Aha. specjalnego, takiego nic po prostu. Kazanie po niemiecku to może brzmieć groźnie. Tak, takie jest, nie wiem, jak przelecę, to znaczy mogę jak gdzieś tam po tym... Wysłuchajmy kawałek fragmentu nagrania.
Nie, to jest z tuby, pan Jerzy mówił to. Tak, to jest studio. O. Polepizowałbym, czy to jest msza. Msza. Tak? Bo to trochę jak przemówienie z III Rzeszy brzmi. Jakbym Goebbelsa słyszał. Nie, po prostu ten język niemiecki jest ciężki taki. O kobietach, o mężczyznach, o no i coś tam. Dobra, Zostawmy to. Zostawmy to. I to jest takie ciekawe urządzenie, które właśnie używa jako nośnika drutu. I teraz chciałem wam pokazać to, co kiedyś wam obiecałem. O, Czyli ale ma pan dobrą pamięć, panie Jerzy. po prostu to są urządzenia, nie wiem, tutaj możemy nagrywać, czy tam przejść. To są, Możemy tutaj też, tak. to są urządzenia, które jest również drutofonem. O, to jest również miniaturowy drutofon. Tutaj też jest drut, tylko po prostu na mniejszych szpulach. I To już mogło być urządzenie szpiegowskie. czy to było urządzenie szpiegowskie, to ja wam wszelkie wątpliwości rozwieję. To są wydawnictwo jest szkolenia i wydawnictw Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Warszawa. Tajne, numerowane. Aha. Nie wiem, czy numer mogę pokazać, ale może już nie ścigają, bo to jest 69 rok. To jest po prostu o magnetofonach i ten magnetofon jest tutaj najszerzej opisany. I magnetofon, który teraz, o, to jest ten, nie ten magnetofon zaraz. O, to jest ten magnetofon specjal, jest opisany. Do tego magnetofonu były specjalny osprzęt, czyli można było mieć mikrofon w zegarku. Można było, były specjalne, no to jest opis, jak to działa, po prostu to, co włącza. Były jeszcze specjalne włączniki, na przykład, że można było sobie w kieszeni go włączyć i wyłączyć. Były specjalne, gdzieś tutaj będzie dalej, specjalne kieszenie, gdzie to się nosiło pod ubraniem, żeby, no widać, to jest ten, Tak. to jest ten magnetofon właśnie. I jak używać tych po prostu operacyjnie tego magnetofonu. A to nie był polski magnetofon. Nie, to jest niemiecki magnetofon. Tu w teczce go się używa właśnie też, no, różne, mikrofon miał zasięg około 5 metrów, także były dosyć czułe były. Znaczy to był dosłownie nie tak bardzo daleko po tak, końcu II wojny światowej już nie, niemieckiego sprzętu używaliśmy jako szpiegowskich. Tak, ale nie, to jest lata 60., to są lata, znaczy, wiecie, to jest tak, firma, która produkowała ten magnetofon, w tamtym czasie produkowała również magnetofony kasetowe, w takiej samej obudowie. Taka sama obudowa, magnetofon kasetowy. Do kaset jeszcze wrócimy za chwilę, ale dowcip polegał na tym, że na kasecie można było nagrać pół godziny, przypuśćmy, nie? Na tej taśmie można było nagrać 5 godzin.
A, jest różnica. I to jest właśnie ta operacyjna różnica. Nie zależało... Nie na tej taśmie, tylko Na tym drucie, drucie, tak, na tej szpuli, tak, ja mówię o tej szpuli. I po prostu tak jakby dla celów operacyjnych nieważne było, jaki jest jakość dźwięku. To nie musi być hi-fi, tylko po prostu Ilość. co człowiek mówi, jak mówi i o kim mówi, może tak. Tak, i jak długo. I długo. I po prostu to jest ten sprzęt właśnie szpiegowski. I drugim gramofonem, który był właśnie też używany, zaraz zobaczymy, czy go znajdę. Nie, to te operacyjne muszą być gdzieś tutaj. Jest, chciałem pokazać, że faktycznie ten EK również był używany. To drugim magnetofonem, który był używany właśnie przez służby specjalne, był magnetofon kasetowy już. Magnetofon kasetowy Grundika EN3. I to jest gramofon bardzo zgrabny, bardzo mały. To jest taki dyktafon. On ma tutaj mikrofon. Ten mikrofon mógł być oddzielny, mógł mieć wtyczką włączany. Po prostu w kieszeni gdzieś sobie takie coś nosiło, z tym, że to było 2 razy 22 minuty. Chciałem teraz zwrócić uwagę, że to, co znamy po prostu jako kaseta magnetofonowa, nie od razu tak wyglądało, no bo tutaj w krajku to wiadomo, że to zwykła kaseta magnetofonowa się wkładało i się grało. Te kasety były kiedyś bardzo różne. To jest kaseta magnetofonowa Grundika. Czy to już jest kaseta? I to jest kaseta, Tu widać taśmę. tak. I ją się włączało albo tą stroną, albo potem drugą stroną. Czyli strona A i B. Tak, strona A i B. Tutaj jest zaznaczone. Ale to jeden było w normalnym je- takim dostępie produkcji? Nie. Nie wiem, myślę, że tak, że to w pewnym okresie to już było normalnie. Tylko to się chyba spopularyzowało nie przyjęło się chyba Tak, za bardzo. Nie, dlatego że potem tak jakby standaryzacja była, no bo wiadomo, że wszystkie te sprzęty, każdy wytwórca chciał sobie zrobić swój, znaczy tak jakby ten patent popularyzować. No nie wszystkim to się udawało i ta kaseta wygląda w ten sposób. Też nie jest podobna może bardziej podobna, ale Czekaj, musimy O, jest ostrość. nie tak bardzo aż do No bardziej podobna do tych, które my teraz znamy. które mamy. A który to był rok tego urządzenia poprzedniego jeszcze? To 60 lata. To? Tak? I jeszcze poprzednie? Znaczy, które to? Tutaj Ten Grundig. To jest, słuchajcie, to jest książka wydana w 69 roku. To są chyba, początek lat 60. myślę, bo to po prostu wówczas zaczęto produkować tego typu urządzenia. Zawsze jest tak, panie Jerzy, że najpierw się produkuje coś dla wojska, Tak, dla służb, tak. a później coś tam trafia do produkcji masowej. To wie pan, jeszcze Chociażby dyktafony. Ta miniaturyzacja to była taka, że na przykład też produkowano już magnetofony szpulowe jeszcze, właśnie jako na przykład takie sobie książeczki. To tak się w półkę wkładało. I się podsłuchiwało. I to była po prostu, i to była jakaś tam sobie... Ale panie Jerzy, ta książeczka magnetofon jest często w filmach właśnie szpiegowskich. Tak? Tak, ja parę razy się spotkałem, nie pamiętam teraz tytułu, ale Co to za nagranie było? To jest nagranie, to może nie będę puszczał, dlatego że ono jest za szybkie, dlatego że było nagrywane na innym magnetofonie. okej. Jak chcecie nagrać, to możecie sobie tutaj nagrać, jest mikrofon i otworzyć, Oświadczenie historyczne poucza, że organizacje tego typu wiodą właśnie... to jakieś przemówienie jest partyjne czy jakieś, nie wiem skąd to się wzięło, ale jest, Parot. I to jest takie właśnie... I taśma 100 mil.
Tak, To no nie tak. jest urządzenie polskie, nie? Nie, to nie jest urządzenie polskie. No, tak jakby ta miniaturyzacja przechodziła z zachodu do nas. No to teraz zobaczcie, taka książeczka. Jakby Radek przyszedł przebrany za księdza z taką Biblią, napisana Biblia, prawda? To by nagrał wszystko. To bym nagrał wszystko, jakby przyszedł powiedział, że jestem panie Jerzy, ja po kolędzie. No. Tak, no, na westernach. A hasło było ja po kolędę. Na westernach to jeszcze tutaj mieli rewolwer. Tak. Tak, i jeszcze o czym zapomnieliśmy. Jeszcze było tutaj urządzenie... To jest właśnie urządzenie. No może Radek coś powie, bo on jest bardziej na ten temat po prostu oblatany, jak to Ja mówię. znalazłem, zobaczcie, na 8-tracku doktora No. Okazało się, że żona pana Jerzego jest fanką serii o Bondzie, tak jak ja. No i no muszę niestety do prądu włączyć, bo to jest takie, wszystkie te urządzenia mają to do siebie, że nie chcą bez prądu. Ale ładnie panu świeci. Znaczy to jest stereo, teraz jest jeden głośnik tylko, bo ja to tak do celów demonstracyjnych po prostu no trzeszczą, nie bardzo trzeszczą, także Dobra, tego to go wyłączymy na chwilę. bardzo trzeszczą. Przewijanie tylko do przodu, klasyka. Tak, przewijanie do przodu i Tylko ścieżki zmieniać. tak, Bo to jest czterościeżkowiec. Tak? tak. Tak, Znaczy cztero. piszę 8 ścieżek, ale jest Cztery. 4 ścieżki, dlatego że jest stereo. To jest stereo. Wyłączymy, bo nas YouTube wyłączy. Bo nas YouTube zaraz wyłączy. I teraz chciałem jeszcze wam pokazać takie urządzenie. Ale to jeszcze chwilę o tym możemy porozmawiać. O, bo oczywiście, bardzo proszę. Nie, bo jak ja tu wszedłem i jak ja zobaczyłem tylko tego 8-tracka, mówię, panie Jerzy, pan ma 8-track, ja się zakochałem ostatnio w tym nośniku. No i zaczęliśmy rozmawiać. No bo to jest nietypowy, no to jest taki Tak. nośnik, który się w Japonii tylko i w Stanach przyjął i to... No i zginął już, tak? No jest no, ciekawym urządzeniem w ogóle, dlatego że no, to już jest stereo. To już jest w latach, kiedy to powstało w Polsce, jeszcze te stereo było tak w powijakach, że właściwie to Nie było jeszcze to tak. jeszcze praktycznie nie było. No. A tu już mamy nagranie stereofoniczne. Najpierw stosowano w Mustangach. Tak, bo to było no, właściwie kasetowy pierwszy magnetofon chyba w Stanach taki. A ile można było na przykład zobaczyć taki? Maciej, wiesz co? Na tym to się nagrywało. To chyba miało jakiś tam, taśma miała czas, ale 10-12 spokojnie. Tak. Kwestia długości No. utworów, no i bo to długość taśmy. Mnie jedna rzecz tylko zaskoczyła, ale tak sobie uświadomiłem kiedyś właśnie, że jak to na początku w Stanach wymyślono, później to się zaadoptowało też trochę w Japonii, to chyba mam wrażenie, że przez żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Azji. No podejrzewam, że tak. No wiele rzeczy pozostało po chociażby kawa rozpuszczalna. Też została wymyślona dla żołnierzy amerykańskich i się spopularyzowała później. Zupki chińskie w Japonii też wymyślone, tak? Także że gdzieś to... A dzisiaj A wszyscy... nie Radomie? Nie. I, no, może pan coś powiedzieć o tym, bo ja niewiele wiem, szczerze mówiąc. Znaczy ja pewnie więcej jak pan też nie wiem, nawet pewnie mniej. Cały czas próbuję doczytywać, szukać jakichś informacji o tym. Spotkałem się też później, że w latach 70. w Japonii 8-track był z kolumną, był z możliwością nagrywania. Można było kupić ten kartridż czysty Czysty i nagrywać. i służyły między innymi do karaoke później w Japonii.
Tu jeszcze takie urządzenie było, też pan A, zwrócił uwagę. Tak, ja zwróciłem uwagę, bo że to jest urządzenie do czyszczenia i do demagnetyzacji. Tak? no to Demagnetyzator. ciężko zdobyć teraz. Takie właśnie coś. My też rozmawialiśmy wcześniej z panem Jerzym, że właśnie największy problem to jest z kartridżami jednak. Bo ja już kilkukrotnie wspominałem też, że te kartridże do dziś są wydawane, panie Jerzy, bo niektórzy artyści wydają na tych kartridżach. Aha. I jak na przykład, taki najprostszy przykład to jest Nancy Sinatra. Jak pan sobie wejdzie na jej stronę amerykańską, to jej ostatnie albumy albo wznowienia są wydane też na kartridżu, ale ponad $100. To jest w ogóle tak jakby ten kartridż, taśma, no, kaseta magnetofonowa, która nie ma końca. Ona jest po prostu w pętli. Tak. Nie przewija się do tyłu, ani do Tylko przodu. do przodu można. można przewijać tylko. A nie można do tyłu. Tak, i ona jest no, tak jakby no, zapętlona. Tak. Ja też wspominałem panu Jerzemu, że na przykład takie dobre tytuły typu Black Sabbath, Led Zeppelin, no to potrafią już 200 funtów, 200 euro kosztować na aukcjach. Więc jak ktoś ma ten nośnik, to ja widziałem na OLX-ie, że jeszcze w granicach 30 zł można w dobrym stanie ten kartridż kupić. Bo ja szukam na starociach i tylko raz mi się udało 2 kupić, Toma Jonesa i Elvisa. No, bo Nie ma, w Europie nie były po popularne. prostu nie były popularne, nie tego. I mogę już coś jeszcze powiedzieć tutaj następnego? Pewnie. Tego? To słuchajcie, to jest takie coś, co wyglądem przypomina Bambino. Jakby tak każdy mówi, o Bambino masz. Nie, to nie jest Bambino. I to jest Tefifon. Tefifon jest to coś takiego, gdzie na taśmie jest zapisany dźwięk w postaci rowka, tak samo identycznego jak na płycie. I te taśmy charakteryzują się tym, że są dosyć długie, dlatego że to jest 60 minut nagrania. Są jeszcze większe te taśmy. I po prostu urządzenie, które było wynalezione w latach 30. i było no, zawinięte przez wojsko. Dopiero w latach 50. zaczęto produkować tefifony i zaczęto produkować taśmy. I często stosowano to jako przystawka do radia, czyli po prostu tam, gdzie w późniejszych czasach był magnetofon lub jeszcze wcześniejszy gramofon, w Niemczech się pojawiły tefifony. I trochę było to za późno na ten wynalazek, po prostu na popularyzację, dlatego że w tym czasie weszły do użytku magnetofony taśmowe, które miały tą przewagę nad tefifonem, że na taśmie można było nagrywać i kasować. Tutaj tylko było to, co nagrane, to, co kupione, można było odtwarzać. No, przewagę nad gramofonem mają no, bardzo dużą, dlatego że czas nagrywania jest duży. Kaseta jest również zapętlona, czyli ona jest bez końca. Ona Jak w przypadku eight-tracka. tak, ona idzie na okrągło i jedyne, co można zrobić, to ponieważ ona jest 4 razy, znaczy tak jakby ścieżka jest 4 razy nagrana, tak naokoło, można przerzucać na ścieżkę wyżej lub ścieżkę niżej. A, bo w eight-tracku jest następna. Tak. Kolejność jest. A tutaj jest po prostu tak jakby obok i jak ją się... Spróbuję to uruchomić, nie wiem. Co to jeszcze mi brakuje? Jeszcze mi brakuje tego. To muszę włączyć. Kolumnienka? Jest włączone, tylko tak włączone tu jest. Dlaczego nie działa? A, no tutaj wyłączyłem sobie, przedłużacz sobie wyłączyłem i po prostu dlatego nie działa. No tak taśmę może. I tym przerzucać w górę albo w dół. Tutaj jest wskaźnik, gdzie To pilot po prostu na kabelku.
Tu nam wskazówka pokazuje, Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy. Mhm. Teraz jesteśmy na pierwszym, na drugim, na trzecim, mnie przerzuciło. Ale jaka jakość tego jest? No jest jakość Jakość dźwięku. jest porównywalna do płyty gramofonowej. Także, że po prostu No, faktycznie. Jakość jest okej. no. I no niestety urządzenie też już takie niszowe, dlatego że po prostu no, bardzo krótko produkowane, dlatego ze względu na właśnie wyparcie przez gramofony. No, także, Czyli po prostu urządzenie, które się nie przyjęło na rynku. tak, nie przyjęło się, nie przyjęło się, bo już nie miało szans po prostu na taką, no, po prostu no, magnetofon miał tą przewagę, że się nagrywało. To jest Tak. podstawowe. Można było sobie dobierać własny repertuar. Tuar, no. Gdzieś tam z płyt przegrywali Z radia nagrywano. Z radia nagrywano, tak. No. Bardzo często właśnie lektorzy czy tam no, speakerzy wchodzili, bo nie można było całego utworu puścić. Tylko musieli na początku lub na końcu coś tam powiedzieć. Także takie czasy były. No i to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj wam pokazać. Na pewno. No myślę, że tak, że coś nie ominęliśmy, chyba nie. To jeszcze się rozejrzymy. Jeszcze się rozejrzymy, ale to jest. To dzisiaj pan był mistrzem ceremonii, co miał przygotować. Ja nic nie sugerowałem nawet. Nie, po prostu... Znaczy trochę to nie jest moja branża, dlatego że moja branża to jest właśnie, moja pasja to są gramofony. A to jest tak jakby na uboczu trochę, bo no, jednak ten, jak to się mówi, człowiek przechodzi i chce, żeby pewne rzeczy, no, tak jakby kupuje albo no, żeby ocalić od zapomnienia, może o tak. No ale gdyby nie takie osoby jak pan, no to już wiele osób by tego nie zobaczyło. Bo też są pana przecież rzeczy w muzeach, pan oddawał do muzeów. Bo wspominał mi pan, że też niektóre rzeczy pan oddał, niektóre taśmy są pana, czy płyty, tak? Czy kopie stworzone specjalnie. No, zdarzało się tak, że... Bardzo skromny człowiek, pan Jerzy. Moi drodzy, widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Ja dziękuję panu Jerzemu, że zaprosił nas jeszcze raz. Ja również dziękuję. No, Ja myślę, że jeszcze chwila i pan Jerzy tam za miesiąc, za dwa da się namówić na kolejną część, bo coś znajdzie, bo on ma tyle eksponatów. Nie, przez rok czasu teraz nic nie znajdę, także spokojnie. Myślę, To oglądajcie zapętlony ten odcinek. Myślę, że może za rok się spotkamy, będzie okazja. Jaka to później powiem. Dobra, to pan mi powie, a my wyłączymy kamerę już. Do zobaczenia. Okej. Teraz można To, mówić. panie Jerzy, to jeszcze pan nie ma jednego nośnika, który ja posiadam. Tak? Japoński. No. Card player.